Dzień dobry, nazywam się Jarosław Ziętarski i jestem wykładowcą na Wydziale Zarządzania Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. W tym filmie opowiem Wam o bardzo ważnych aspektach prowadzenia każdej firmy. Czy zastanawialiście się, dlaczego tak niewiele firm osiąga sukces? Przyczyn jest wiele. Najczęściej mówi się o braku odpowiednich umiejętności oraz o złych decyzjach. Skoro przyczyną zamknięcia firmy jest brak odpowiednich umiejętności, to w zasadzie złe decyzje są tylko konsekwencją braku tych umiejętności. Logiczne, prawda? Skoro nie umiesz czegoś robić, to trudno oczekiwać, że zrobisz to dobrze. Gorzej, jak brak umiejętności wynika z braku podstawowej wiedzy. Wtedy prowadzenie firmy jest bardziej eksperymentem niż świadomym działaniem. Taka firma raczej nie wytrzyma konsekwencji popełnianych błędów. To jaka jest ta podstawowa wiedza, skoro jest taka ważna? Zacznijmy od tego, że prowadzenie każdej firmy oznacza konieczność ponoszenia różnego rodzaju kosztów. Nic odkrywczego, prawda? No to posłuchajcie dalej. Bez względu na to, czego te koszty dotyczą, możemy je podzielić na dwie główne kategorie. Koszty stałe i zmienne. Koszty stałe to takie, które firma ponosi bez względu na to, czy coś produkuje, czy nie. A jeżeli firma nie zajmuje się produkcją, to bez względu na to, czy kupuje gotowe wyroby do dalszej odsprzedaży. To oznacza, że firma będzie ponosiła koszt stały nawet wtedy, gdy przestanie produkować lub gdy przestanie kupować produkty, które później odsprzedawała. Jakie koszty będą uznane za stałe? Są to na przykład koszt waszej pensji, jeżeli jesteście właścicielem firmy, lub koszt zarządu firmy, koszt amortyzacji, część wynagrodzeń, na przykład wynagrodzeń administracji, bo administracja przecież niczego nie produkuje. Również różnego rodzaju ubezpieczenia, na przykład maszyn lub budynków, również czynsz za najem lokalu. To są właśnie koszty stałe. Czy poziom ponoszonych kosztów stałych jest ważny, skoro nie zależy od liczby wyprodukowanych wyrobów? Jest bardzo ważny z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że otwierając własną firmę, bardzo łatwo jest wygenerować wysoki poziom kosztów stałych. Chyba każdy z nas chciałby zarabiać dużo pieniędzy, jeździć drogim samochodem, mieć duży dom z basenem i spełniać swoje marzenia. Otwieramy firmę po to, żeby dzięki niej móc realizować swoje plany życiowe. To naturalne. Wysoka pensja, która nie zależy od wielkości produkcji, na pewno pomoże zrealizować wasze marzenia. Problem w tym, że znacznie trudniej jest pokryć wysoki poziom kosztów stałych odpowiednią sprzedażą. Wyjaśnię to bardziej szczegółowo w dalszej części tego filmu. Skoro wysoki poziom kosztów stałych stanowi zagrożenie, to wydaje się uzasadnione utrzymywanie ich na najniższym możliwym poziomie. Logiczne, prawda? Tylko że jeżeli wasza pensja jako właściciela firmy będzie zbyt niska lub nawet w ogóle z niej zrezygnujecie, żeby ułatwić start swojej firmie, to będziecie sfrustrowani waszą prywatną kondycją finansową. Może się okazać, że jako właściciel firmy macie problem z opłaceniem własnych rachunków. Wówczas zaczniecie się zastanawiać nad sensem prowadzenia takiej firmy. Zaraz wyjaśnię Wam, w jaki sposób koszty stałe wpływają na wynik firmy. Przejdźmy teraz do kosztów zmiennych. W przeciwieństwie do kosztów stałych, koszty zmienne zależą od wielkości produkcji, czyli zmieniają się wraz ze zmianą liczby produktów wytworzonych przez przedsiębiorstwo. Zależność ta jest bardzo prosta. Im więcej produkujemy, tym większe koszty zmienne ponosimy. Jeżeli tego rodzaju koszty zmieniają się proporcjonalnie do wielkości produkcji, możemy to przedstawić za pomocą takiego wykresu. Jeżeli produkcja się zwiększa, to i koszty zmienne będą większe i na odwrót. Mniejsza produkcja wygeneruje mniejszy poziom kosztów zmiennych. To logiczne, prawda? Właśnie omówiłem dwie główne kategorie kosztów. Koszty stałe nie zależą od wielkości produkcji, a koszty zmienne zależą. Proste? No tylko, że nie zawsze jest to prawdziwe.
Koszty stałe nie zależą od wielkości produkcji tak długo, jak zwiększenie produkcji nie wymaga zwiększenia kosztów stałych. Skomplikowane? Już tłumaczę. Każdy z nas ma różnego rodzaju ograniczenia. Ogranicza nas na przykład brak umiejętności, brak wiedzy, brak wystarczającej powierzchni, ale tym, co nas wszystkich ogranicza w takim samym stopniu, jest czas. Jak to się ma do kosztu stałego? Zakup maszyny to większe koszty stałe związane na przykład z jej amortyzacją. Każdą maszynę cechuje coś, co nazywa się zdolnością produkcyjną. Jest to informacja, ile maksymalnie sztuk w jednostce czasu może wyprodukować dana maszyna. Wróćmy do przykładu maszyny, która przycina kartony. Załóżmy, że zdolność produkcyjna tej maszyny to 3000 arkuszy na godzinę. W przypadku tej maszyny możemy zwiększyć produkcję arkuszy od 0 do 3000 arkuszy na godzinę, nie zwiększając kosztu stałego. Niestety, ograniczeniem tej maszyny jest 3000 arkuszy na godzinę. Więcej nam nie wyprodukuje. Jeżeli chcielibyśmy wyprodukować więcej niż 3000 arkuszy na godzinę, na przykład 6000 arkuszy na godzinę, to musimy dokupić drugą taką maszynę. Tylko że zakup drugiej maszyny spowoduje wzrost kosztu stałego. Tak to się będzie przedstawiało na wykresie. Jak widzisz, zakup każdej maszyny spowoduje nie tylko wzrost możliwości produkcyjnych firmy, ale też skokowy wzrost kosztu stałego. Przy dwóch maszynach zdolność produkcyjna wyniesie 6000 arkuszy na godzinę, przy trzech 9000 arkuszy na godzinę i tak dalej. Mam nadzieję, że teraz już rozumiecie, że koszty stałe nie zależą od wielkości produkcji, tak długo jak wielkość produkcji mieści się w granicach zdolności produkcyjnych posiadanych maszyn. Jeżeli wzrost produkcji pociąga za sobą konieczność dokupienia kolejnej maszyny, koszty stałe wzrosną. Znamy już dwa główne rodzaje kosztów: koszty stałe i koszty zmienne. Ich suma to koszty całkowite. Otwarcie firmy wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów. Nie brzmi to optymistycznie, prawda? Ale firmy przecież sprzedają towary i usługi, a to oznacza, że oprócz kosztów mają też przychody. Czas porozmawiać o zarabianiu pieniędzy. Każda firma sprzedaje towary lub usługi, albo i jedno, i drugie. Cena każdego sprzedawanego towaru lub usługi powinna być większa niż ich koszt zmienny. To logiczne, prawda? Jeżeli ustalicie cenę produktu poniżej jego kosztu zmiennego, to... no właśnie, po prostu tego nie róbcie. Różnica między ceną produktu lub usługi a jego kosztem zmiennym nazywa się marżą brutto. Policzmy to na jakimś przykładzie. Załóżmy, że właśnie otworzyliśmy własną firmę, która będzie sprzedawała kawę. Sprzedaż kawy to fajny biznes, bo wiele osób codziennie ją pije, więc jak będą zadowoleni z naszego produktu, to będziemy mieli stałych klientów. Ale zanim sprzedamy kawę, to musimy ją najpierw posiadać. Nie produkujemy kawy, tylko kupujemy ją w dużych workach i przesypujemy do mniejszych opakowań. Pierwszym naszym produktem jest kawa w opakowaniu 500 gram. Kosztem zmiennym w tym przypadku będzie kawa, którą kupiliśmy, i opakowanie, które również musimy kupić. To mój przykład, a więc na opakowaniu będzie logo mojego kanału na YouTube. Podoba się Wam taka kawa? Bo mi tak. Jeżeli chcemy sprzedawać kawę przez internet za pośrednictwem znanych platform handlowych, będziemy musieli ponieść jeszcze jeden koszt zmienny. To prowizja, jaką pobierze od nas właściciel takiej platformy za sprzedaż każdej sztuki naszego produktu. Załóżmy, że prowizja ta wynosi 10% wartości ceny. Nasze koszty zmienne wyglądają obecnie w ten sposób. Żeby policzyć wartość jednostkowego, czyli przypadającego na jeden produkt, kosztu zmiennego, musimy teraz ustalić jego cenę. Załóżmy, że cena jednej paczki kawy to 16 zł. Skoro znamy cenę, możemy teraz policzyć prowizję internetowej platformy handlowej.
Wynosi ona 10% wartości ceny, czyli w naszym przypadku będzie to 1,60 zł. Teraz możemy już obliczyć koszt zmienny jednej paczki kawy. Załóżmy, że kupujemy worek kawy o wadze 25 kg za 200 zł. To oznacza, że z jednego takiego worka możemy przygotować 50 opakowań, każde po pół kilograma. W takim razie każde opakowanie będzie zawierało kawę, która kosztuje nas 4 zł. Wstawmy to do naszego równania. Koszt opakowania to 40 groszy. Pozostaje teraz prowizja. Skoro ustaliliśmy cenę na 16 zł, a prowizja stanowi 10% tej kwoty, to oznacza, że wyniesie ona 1,60 zł od każdego sprzedawanego opakowania. Koszt jednostkowy zmienny, czyli jednej sztuki naszego pierwszego produktu, to 6 zł. Cena półkilogramowej paczki kawy to 16 zł, a jej koszt zmienny to 6 zł. Cena jest większa niż koszt zmienny. To dobrze. Jeżeli teraz odejmiemy od ceny wartość jednostkowego kosztu zmiennego, otrzymamy marżę brutto. W naszym przypadku wyniesie ona 10 zł. Tak wygląda jednostkowa marża brutto uzyskiwana przy sprzedaży jednej sztuki kawy. Dużo? Pytanie raczej powinno brzmieć, czy wystarczająco dużo. Jeszcze nie wiem, ale za to znam sposób, żeby się tego dowiedzieć. Sposób ten polega na tym, aby sprawdzić, czy uzyskana marża brutto ze wszystkich sprzedanych opakowań kawy pokryje mi koszty stałe. Teraz okaże się, czy poziom kosztów stałych nie jest za wysoki. Dlaczego tylko stałe, a nie również zmienne? Bo marża brutto to cena pomniejszona o jednostkowy koszt zmienny w odniesieniu do jednego opakowania kawy lub przychody wygenerowane dzięki sprzedaży wielu opakowań pomniejszone o ich koszt zmienny. Czyli marża brutto to informacja o tym, na ile cena przewyższa wartość kosztów zmiennych. To oznacza, że zostały one już pokryte. Wróćmy teraz do kosztów stałych. Uproszczę to na potrzeby naszego przykładu. W przypadku firmy, którą omawiamy, koszty stałe będą wyglądały następująco. Składka na ZUS i koszt księgowego to już 2000 zł miesięcznie. To tylko założenie, w rzeczywistości te koszty mogą być inne. Ale to nie wszystko. Do tego dochodzi amortyzacja zakupionej maszyny, która pomaga mi zapakować kawę. Kolejne 500 zł miesięcznie. No i amortyzacja zakupionego samochodu, którym będę mógł transportować zakupioną kawę. Kolejne 1500 zł miesięcznie. Brakuje jeszcze jednego bardzo istotnego kosztu, o którym mówiłem wcześniej. Pamiętacie? Tak, to pensja właściciela firmy. Załóżmy, że będzie to 5000 zł miesięcznie. Tu mała uwaga. Zdaję sobie sprawę, że wartość pensji brutto i netto nie jest taka sama oraz że powinniśmy uwzględnić dodatkowe koszty związane z wynagrodzeniem, takie jak różne ubezpieczenia czy zaliczka na podatek dochodowy. Ale gdyby mój przykład był zbyt szczegółowy, to po pierwsze, film byłby za długi, po drugie, mógłby za chwilę zawierać nieaktualne informacje, a po trzecie, sposób obliczenia, który zamierzam pokazać Wam w tym filmie, będzie bardzo podobny. Koszty stałe obliczone w dość uproszczony sposób w naszej firmie będą wyglądały następująco. 9000 zł miesięcznie to sporo pieniędzy. Powinniśmy to pokryć marżą brutto, której jednostkowa wartość wynosi 10 zł. Widzicie? Mówiłem, że lepiej uważać z wysokością kosztów stałych. Pytanie, które powinniśmy zadać w tym momencie brzmi: ile musimy sprzedać opakowań z kawą, aby pokryć koszty stałe? Mówimy o sytuacji, w której przychody ze sprzedaży kawy idealnie pokryją wszystkie koszty. Czyli firma nie będzie miała ani zysku, ani straty. Wynik finansowy będzie równy 0. Innymi słowy można powiedzieć, że całkowita marża brutto będzie taka sama jak całkowite koszty stałe.
Taka wartość sprzedaży nazywana jest progiem rentowności. Wróćmy do naszego pytania. Obliczenie tego jest bardzo proste. Spójrz. Skoro całkowite koszty stałe wynoszą 9000 zł miesięcznie, a jednostkowa marża brutto 10 zł, to muszę sprzedać 900 opakowań z kawą miesięcznie, aby moja firma nie przyniosła straty, ale też nie osiągnęła zysku. To by oznaczało, że musiałbym zapakować około 30 opakowań dziennie. Biorąc pod uwagę, że zapakowanie jednej paczki zabiera około 5 minut, to jest to możliwe. Nie otwieram firmy po to, aby pracować w weekendy, więc policzmy teraz, ile paczek musiałbym przygotować, odliczając w miesiącu soboty i niedzielę, czyli średnio w ciągu 20 dni roboczych. Tym razem jest to 45 paczek z kawą dziennie. To z kolei zabierze mi niecałe 4 godziny. Jest to możliwe. Tylko że nikt nie zakłada firmy, która nie jest w stanie osiągnąć zysku. Chcemy się rozwijać, inwestować, reklamować, żeby mieć coraz więcej klientów. Na to potrzebne są dodatkowe pieniądze. Załóżmy więc, że chcemy mieć 5000 zysku operacyjnego miesięcznie. Ile paczek z kawą musimy teraz sprzedać? Tym razem jednostkowa marża brutto musi pokryć nie tylko koszty stałe, ale też wygenerować zysk operacyjny w wysokości 5000 zł miesięcznie. Czyli obecnie jednostkowa marża brutto musi pokryć kwotę 14 000 złotych. To oznacza, że musiałbym sprzedać 1400 paczek z kawą miesięcznie, czyli 70 dziennie, nie licząc weekendów. To z kolei zajmie mi niecałe 6 godzin. Nadal jest to możliwe. Zysk operacyjny nie uwzględnia kosztów finansowych i podatku dochodowego, czyli zysk operacyjny nie zostaje w całości w firmie. W takim razie rozważmy sytuację, w której firma będzie miała 5000 zł zysku netto miesięcznie. Skorygujmy nasze obliczenia, najpierw uwzględniając koszty finansowe. Kupiliśmy samochód i maszynę. Załóżmy, że wzięliśmy kredyt na ich zakup, który nas kosztuje 3000 zł miesięcznie. Aby osiągnąć zysk brutto w kwocie 5000 zł, marża brutto musi teraz pokryć również koszty finansowe. Tym razem musimy wyprodukować i sprzedać 1700 paczek miesięcznie. Zakładam, że nie chcę pracować dłużej niż 8 godzin dziennie. Wyprodukowanie 85 paczek dziennie nadal jest możliwe, bo zajmie mi nieco ponad 7 godzin. Ale jest to zysk brutto. Sprawdźmy teraz, co będzie, gdybyśmy chcieli osiągnąć zysk netto w kwocie 5000 zł. Tym razem marża brutto musi pokryć również wartość podatku dochodowego. Jeżeli przyjmiemy, że stopa podatku dochodowego to 19%, możemy to zapisać tak. Po uproszczeniu wygląda to tak. Skoro znamy wartość docelową zysku netto, a wynosi ona 5000 zł, to na tej podstawie możemy policzyć wartość zysku brutto. To teraz policzmy, ile paczek kawy musimy wyprodukować i sprzedać, aby osiągnąć 5000 zł zysku netto. Tym razem jest to około 1818 paczek kawy. Zajmie mi to około 7,5 godziny dziennie. Biorąc pod uwagę półgodzinną przerwę w ciągu dnia, właśnie osiągnąłem moją maksymalną zdolność produkcyjną. To oznacza, że ani ja, ani moja firma nie możemy już więcej zarobić, bo musiałbym pracować dłużej niż 8 godzin dziennie. Zakładając oczywiście, że znajdę klientów na swój produkt. Mogę zwiększyć możliwości produkcyjne, kupując taką maszynę. Dzięki niej będę mógł produkować więcej paczek kawy, a to oznacza również, że będę w stanie jej więcej sprzedać. Tylko że moje koszty stałe wzrosną, więc musiałbym wszystko policzyć na nowo. Po tym filmie wiecie już, jak to zrobić. A co się stanie, gdy zdecyduję się na wprowadzenie drugiego produktu? Jak wtedy poradzić sobie z planowaniem zysku w firmie?
O tym powiem przy kolejnej okazji.